Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowej audycji, w nowym podcaście Punkt Zwrotny. Czego będzie dotyczył temat tych audycji, to już dowiecie się po wstępie, a też jak to będzie wyglądało w przyszłości, to też będziecie widzieli z następnymi odcinkami. Tak, żeby nie przedłużać, zapraszam do wstępu, a później do właściwej audycji. To jest punkt zwrotny. Gościem dzisiejszej audycji jest Kordian V. Moskała. Jeszcze zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, podcastu, będę chciał, kochani, żebyśmy mieli taką tradycję, że w każdym odcinku przynajmniej minutę poświęcimy na medytację, żeby się wyciszyć i żeby w tym wyciszeniu posłuchać tego, co będzie w audycji. Tak, żebyście mogli zobaczyć, jak będzie wyglądać taka medytacja. Jeżeli macie taką możliwość, usiądźcie, wyprostujcie się, zamknijcie oczy, skupcie się na oddechu. Weźcie głęboki wdech, policzcie do 5. Przytrzymajcie i wypuśćcie powietrze. Jeszcze raz. Wdech. Przytrzymanie. I wydech. I pozostańcie na chwilę na bezdechu. Wróćcie do normalnego rytmu oddechu. I posłuchajcie takiej jednej rzeczy jako myśl. Pewnego dnia oni też otworzą oczy i będą przebudzeni. Złe rzeczy wracają do złych ludzi. Dobre rzeczy wracają do dobrych ludzi. Także teraz zapraszam do właściwej części audycji. Także kochani, tam gdzie zazwyczaj będzie ktoś jako gość audycji, to będzie oczywiście inna osoba. Dzisiaj, ponieważ jest to wstęp do punktu zwrotnego, to też będę tak naprawdę sam gościem w tej audycji, ponieważ będzie to mniej więcej nakreślenie, jak będzie wyglądała audycja, a też trochę opowiem o swoim punkcie zwrotnym, ponieważ pomyślałem, że to będzie dla Was inspiracja. Jeżeli macie jakieś momenty w życiu, kiedy zastanawiacie się, gdzie jesteście w życiu, na jakim jesteście etapie, to mam nadzieję, że ta audycja i też goście, których będę tutaj zapraszał i którzy, mam nadzieję, też Was zainspirują swoimi punktami zwrotnymi, że to pozwoli Wam wziąć kierunek, w jakim będziecie mogli pójść, albo być może zauważyć, że już idziecie w swoim życiu. Także w audycji Punkt Zwrotny głównym, podstawowym pytaniem będzie, co było Twoim punktem zwrotnym w życiu. I to pytanie będę zadawał każdemu gościowi i też postaram się teraz odpowiedzieć sam na to pytanie, ponieważ de facto w moim przypadku punkt zwrotny cały czas się dzieje od 2016 roku, kiedy przyjechałem na Lednicę na konferencję Entuzjazm Wiary ojca Adama Szostaka. On głosił tą konferencję. To był moment, kiedy był, mogę nazwać, punkt zapalny w moim punkcie zwrotnym, ponieważ było to powiązane też z nawracaniem się, które uważam za jeden z punktów, czy raczej podpunktów mojego punktu zwrotnego. Natomiast jeżeli chodzi o ten proces, który trwa de facto do dziś, on pokrywa się między innymi z moim wyjazdem do Abadżani, do Brazylii w 2018 roku,
z poznaniem dr Izabeli Kopaniszyn w 2021 roku, jak i całej tej ścieżki, którą teraz przechodzę też w ramach rozwoju osobistego, w ramach tak naprawdę cały czas zdobywania wiedzy, czy to od Olgi Stępińskiej numerologię, czy od Kingi Kujawy astrologię, czy od innych jeszcze osób, od których uczę się różnych rzeczy, które wpływają też na ten mój punkt zwrotny, de facto podbijając go. Bo kiedy patrzę z takiej perspektywy tych 8 lat, kiedy mogę powiedzieć, zaczęła się taka moja ścieżka punktu zwrotnego, że zaczął się wzrost. Jest coś takiego, że kiedy patrzę na ten 2016 rok, to ten punkt zwrotny był oparty głównie o rozwój wiary, który mogę powiedzieć, że zakotwiczył się w ten sposób, że po pierwsze tą wiarę zbudowałem według tego, jak de facto uczy Kościół. Później zacząłem z tą wiarą już wchodzić w własne tory, czyli zacząłem sam szukać relacji tutaj z Jezusem, co też możecie posłuchać w serii Przyjaciele Jezusa. Natomiast jako taki punkt, kiedy mogę powiedzieć, że doszło do może wręcz przyspieszenia tych punktów zwrotnych, że bardzo dużo rzeczy zaczęło się dziać w dosyć krótkim czasie, to był rok 2020, przełom 2020-2021 roku, czyli przełom, czas tak zwanej zarazy, kiedy wydarzyło się w mojej rodzinie coś, co ma wpływ do dziś, ale w tym mogę nazwać pozytywny sposób, bo miałem styl przywiązania, że byłem zawłaszczony. Nie będę już mówił tutaj szczegółów, też ktoś jak tutaj już mnie słucha, czy ogląda dłużej, to też mniej więcej możecie już znać historię. Natomiast rok 2020-2021 był takim przełomem właśnie w moim punkcie zwrotnym, że gdzie oprócz takiego rozwoju tutaj duchowego pod względem wiary, zaczął się też rozwój swój własny, rozwój duchowy, rozwój, co dzisiaj mogę nazwać, kształtuje też to, w jaki sposób prowadzę chociażby tutaj kanał Purpurowy Ametyst. Ponieważ wychodzę z założenia, że rzeczy, jakie człowiek przepracowuje, czy też traumy, czy też różne inne rzeczy, gdzie też spotyka niesamowite osoby na swojej ścieżce, że to jest coś, co chcę też dzielić się z wami, kochani. To jest też coś, co przekuwam od razu w praktykę dla was tutaj też w różnych moich seriach, czy to chociażby w vlogach, czy tak jak był Świat Muzyki i też jeszcze będzie na pewno w przyszłości, czy tak jak Przeszedłem ciemnie. To są wszystko etapy, które zawierają się w moim punkcie zwrotnym. Dlaczego mówię, że on trwa do dziś? Ano dlatego, że jakby ta moja ścieżka rozwoju, ona jakby ma tą swoją kontynuację od 2016 roku i teraz jest taki etap, kiedy mam takie wrażenie, bo oczywiście to jeszcze jest wszystko przede mną, jeszcze jest wiele rzeczy, które jakby zauważam, że jeszcze się mogą wydarzyć. Natomiast z dotychczasowych już przebytych ścieżek, to na pewno co zauważyłem, i to jest też powiązane z moim punktem zwrotnym, to metanoia, o której też bardzo często wspominam. Zmiana myślenia. Bo koncepcję mojego życia, jaką miałem jako nastolatek, też jako już wczesny dorosły, i to, w jaki sposób to życie się dzieje teraz, gdybym tak mógł podsumować, to dzieje się to w sposób inny. I powiem wam, spotkałem się, i to nie będę ukrywał, z zawodem, bo zastanawiałem się, dlaczego, po co. Jakby, jak to jest, że miałem takie, a nie inne myśli, bardzo jakby w tym kierunku dążyłem, a jednak to się nie wydarzyło.
I powiem wam, kochani, żeby to tak też wam w pewnym skrócie, ale też już dlatego, że mam po prostu tą perspektywę czasu, tych 7 lat, jakich minęło. I kiedy sobie wyobrażam, że załóżmy, gdybym szedł po staremu tą ścieżką, już powinien mieć rodzinę, powinien mieć, bo tak zakładałem, 2 dzieci. Powiem wam szczerze, i to bez bicia, nie miałbym tego, co mam dzisiaj. Nie miałbym rozwoju osobistego, tak jaki przeżywam dzisiaj. Na pewno może, bo to też wiadomo, człowiek może tutaj gdybać. Nie byłbym gotowy do takiej roli, jakim jest małżeństwo, jakim jest rodzicielstwo, bo nie miałem, i to nie będę ukrywał, wzorców do tego. Te wzorce, nad nimi cały czas pracuję, tych wzorców się uczę i de facto dziękuję Bogu, że dał mi taką możliwość uczenia się tych wzorców, że też postawił mi ludzi, którzy uczą mnie tych dobrych cech, jakich można mieć w życiu jako osobowość. Pozwalają też przepracować swoje traumy, które byłyby później niedoskonałościami w życiu partnerskim, rodzicielskim. I na pewno co pozwalają bardziej świadomie podchodzić do tego, co chcę od życia. Bo tutaj już nawiążę do was, kochani, do być może wielu osób, które tak mogą mieć. Mianowicie, być może jest coś takiego, że uważacie, że macie tak zwany masterplan, czyli że uważacie, że jesteście dorośli, że wiecie, czego chcecie od życia, że macie wrażenie, że to, co robicie, to jest dobre i to jest w ogóle ten kierunek. Że ten plan jakby w czasoprzestrzeni, jaki zakładacie, że to jest w ogóle świetny plan. Powiem wam, kochani, że gdyby to, co zakładałem, wydarzyło się w tym czasie, kiedy się to miało wydarzyć, według mojej koncepcji, prawdopodobnie nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj, z rozwojem osobistym w szczególności. Dlaczego? Bo już gdzie indziej by się skupiła ta moja uwaga. Już bym miał inne obowiązki. Teraz, póki jeszcze jestem sam, mam możliwość tego, żeby posłuchać siebie, posłuchać, jakie są jeszcze traumy, jakie są rzeczy do przepracowania, co jeszcze mogę zrobić, żeby to, co chcę robić w przyszłości, to, co nawet jako dziecko zakładałem, żebym mógł to mieć, ale już na poziomie tym świadomym, gdzie mam rzeczy przepracowane i gdzie mam rzeczy zobaczone. Dlaczego mówię to w ten sposób, kochani? Punktem zwrotnym takim u mnie w życiu było zrozumienie nie dlaczego coś się dzieje, tylko po co się coś dzieje. Bo pytanie dlaczego jest pytaniem pretensjonalnym. Jest gdzieś wskazującym, że my nie umiemy się z czymś pogodzić. Pytanie po co się coś wydarzyło? Na przykład po co jest tak, że mimo, że bardzo wierzyłem w swoje plany jako dziecko, że to się, jak to się mówi, przekłada w czasie. Ktoś by mógł powiedzieć życie. I to prawda. A ja jeszcze dodam oczyszczenie. Bo kochani, to co też się wydarzyło przez te 8 lat w moim punkcie zwrotnym i to co jeszcze się cały czas dzieje, bo ja to widzę po prostu, to jest oczyszczenie związane z między innymi karmami, czyli że teraz wytwarzam tak zwaną dobrą karmę. Mam nadzieję, że swoimi czynami to robię. 2. Świadome podejście do tego, co będzie mi dane w życiu jako odpowiedzialność. Bo ja też to mówię z perspektywy przodków, tego, jakie wzorce przekazywali,
i jakie de facto wzorce były mi przekazane i jakie bym niestety być może powielił, gdyby wszystko się wydarzyło tak, jak zakładałem czasowo. Bez tej wiedzy, jaką mam teraz, mógłbym prawdopodobnie, bo to oczywiście to można teraz tylko gdybać, powielić te wzorce, które są tak zwane niechciane. A teraz, kiedy miałem czas zobaczyć, jakie wzorce były przekazywane z pokolenia na pokolenie, mogę teraz świadomie wybrać, co chcę zrobić z nimi, jakie są dobre wzorce, które mogę powielać, a jakie były złe wzorce, którym się mogę tylko ukłonić, bo na przykład spotkały moją osobę, w sensie mnie jako dziecko, i ja wiem, mam świadomość, że to nie było dobre i że wybieram inaczej. Mam nadzieję, kochani, że ten pierwszy odcinek i też taka moja refleksja będzie dla kogoś inspiracją w jej życiu. Mam świadomość, że jest wiele osób, które mają swoje pragnienia i że zastanawiają się, dlaczego to się nie dzieje. Dlaczego to się przeciąga w czasie. Dlaczego coś tam. Pierwsza rzecz. Zamieńcie pytanie dlaczego na pytanie po co. Czyli tam wszędzie, gdzie wstawiałem pytanie dlaczego, zadajcie sobie pytanie po co. Druga rzecz. Jeżeli jesteś, droga osoba, która tego właśnie słuchasz, w jakimś swoim punkcie zwrotnym i zauważasz, że są pewne rzeczy, które być może cię zapraszają, tylko jeszcze nie umiesz tego odczytać, bo nie miałeś po prostu tej świadomości, to zapytaj siebie, co mogę zrobić dla tej rzeczywistości, w której jestem, żeby to, co być może mnie zaprasza do zmian, mogło się wydarzyć. Mam nadzieję, kochana osobo, która tego słuchasz, że jeżeli jesteś w swoim punkcie zwrotnym, ale jeszcze szukasz ścieżek, co może się wydarzyć i co może cię jeszcze nauczyć, co może jeszcze do ciebie przyjść, to otwórz swoje serce i popatrz, co jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze mam do przepracowania? Co w tym moim punkcie zwrotnym życiu było dla mnie lekcją, a co było karmą? I tutaj jeszcze zaznaczę na sam koniec, lekcja i karma mogą być równe sobie, mogą być też sprzeczne, bo karma może być czymś, co jest złym, czymś, co zrobiłeś złego w przeszłości i to do ciebie przychodzi jako odrobienie lekcji, ale na przykład miłości. Może też być lekcja jako sama lekcja, bez karmy, czyli zdobycie nowej umiejętności, nowego doświadczenia. To tyle z mojej strony, kochani, w tym pierwszym odcinku Punktu Zwrotnego. On prawdopodobnie będzie miał oczywiście inny charakter, bo będzie tutaj oddziaływanie dwóch osób. Ja będę zadawał pytanie i druga osoba będzie na nie odpowiadała. Być może będzie też flow, że dana osoba, jak tylko usłyszy, co było twoim punktem zwrotnym, ona już sama będzie o tym opowiadała i może to mieć zupełnie inny charakter tego, jak brzmi dzisiejszy odcinek. Natomiast mam nadzieję, że z każdego wyciągniesz cokolwiek. Także na ten czas to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tej pierwszej audycji z serii Punkt Zwrotny. Trzymaj się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.